Ja się nazywam, tak jak pan powiedział, Oleg Kaganowicz. Urodziłem się w Bukareszcie w 1946 roku, w czerwcu. I razem ze mną w tym samym czasie i dniu się urodziła moja siostra bliźniaczka. I w Bukareszcie przeżyłem całe 10 miesięcy. I co się wydarzyło? Jak wybuchła wojna, moi rodzice mieszkali w Warszawie. Mój ojciec został powołany do wojska. I on był kierowcą w polskim wojsku. I we wrześniu, z tego co ja wiem, polscy oficerowie uciekli na południe po krótkim czasie. I on, będąc kierowcą, ich zawiózł na południe do Bukaresztu. I mój ojciec spędził całą wojnę właśnie w Bukareszcie jako jeniec wojenny, niezupełnie, bo nie mogli pracować i całą wojnę tam spędził. Moja mama spędziła całą wojnę w Warszawie. Ona była pielęgniarką i z moim starszym bratem Grzegorzem, który się urodził w 1937 roku, spędziła w Warszawie, w getcie i całą wojnę przeżyła w Warszawie. To było, dla mnie ona jest bohaterką, jeżeli się mówi o tym, co ona przeszła i co ona robiła. Pracowała w sierocińcu Korczaka jako pielęgniarka przez pewien okres czasu. Nie wiem, czy powinniśmy wracać do spraw getta i przeżycia w getcie. Moja mama, moi rodzice byli buntowcami. Oni należeli, to była młodzieżowa, socjalistyczna organizacja. Oni absolutnie nie byli sionistami. Oni byli przeciwko Izraelowi. Oni uważali, że ich miejsce jest tam, gdzie oni są w Polsce, na tych terenach. Moja mama, siostra mojej mamy, nazywała się Luba Bielicka. Moja mama była z domu Bielicka i jej mężem był Abrasza Blum. On był jednym, z tego co ja wiem, jednym z ideologów bundu w tym czasie. I w czasie przyjacielem moich rodziców, szczególnie mojej mamy, byli inni buntowcy, którzy są bardziej znani albo mniej znani. I jednym z takich bardziej takich bardziej znanych był Marek Edelman, który był ich przyjacielem. Moja mama się borykała w getcie i ona za wszelką cenę chciała przeżyć. Ona nie chciała walczyć. Ona miała syna, który był dzieckiem. Jej siostra miała też 2 dzieci, Wiesię i dużego Olka. Ja byłem mały Olek, on był duży Olek. I Abrasza uważał, że trzeba walczyć, że trzeba, nie można się poddawać, co była dobra idea. Moja mama z kolei uważała, to jest dobra idea, ale
ona musi się ratować, że ona ma dziecko i jej siostra ma dziecko i z getta było w zasadzie dosyć łatwo się wydostać w pewnym sensie, ale trudno było przeżyć po drugiej, po aryjskiej stronie. I z tego, co ja wiem, Marek Edelman namówił moją mamę, idź do Abraszy i powiedz mu, żeby on załatwił jakiś kontakt po drugiej stronie. I moja mama, z tego, co mój brat mi opowiadał, rozmawiała z Abraszą i zrobiła mu straszną awanturę. Powiedziała mu, ty możesz walczyć, ty możesz robić, to jest bardzo szlachetne, ale ja, twoja żona i dzieci, my musimy się ratować. I one wyszły z getta i on załatwił jakiś kontakt. I potem on się też wydostał z getta. To była bardzo taka przykra historia, bo on się ukrywał się w budynku, gdzie zdaje się dozorca podał do Gestapo, że on tam jest. On próbował się zrobić z prześcieradeł sznur, który się urwał z 5. piętra i połamał sobie nogi i Gestapo przyjechało, wzięli go do Alei Szucha i więcej nikt o nim nie słyszał. I to ja wiem dokładnie od Władki Mid. Ona była jedną, ona nawet napisała książkę, to jest w jej książce, że to jest ta historia. I z tego, co mój brat mi opowiadał, że moja mama i Luba były pielęgniarki, one czasami wywoziły dzieci z getta i wtedy zaczął panować tyfus, zdaje się. Ja może troszeczkę nie ubarwiam, bo to są fakty, ale jak Niemcy mówili co, to one od razu tyfus i oni wtedy szybko je przepuszczali z dziećmi. I jeszcze taka ciekawostka, że moja ciotka, która jest, może są 2 polskie pielęgniarki, które miały odznaczenie Czerwonego Krzyża, Florence Nightingale. Ona była pierwszą polską pielęgniarką, która dostała to wyróżnienie. I ja nawiązałem fakt do tego dozorcy, który wydał mojego wujka. I tu przychodzi kwestia antysemityzmu w Polsce. Antysemityzm istnieje w pewnym sensie na całym świecie. Moje spojrzenie na to, które jest moje osobiste spojrzenie, jest, że nie można uogólniać, że trzeba brać każdy fakt indywidualnie. Dlaczego ja to mówię? Ja zawsze podaję przykład mojej rodziny. Mówię jedno o moim wujku, który zginął, bo został wydany, ale z drugiej strony mój brat był przechowywany i ukrywany trochę w czasie wojny przez kobietę, starszą panią, Aurelię Borkowską, która się urodziła w tym samym roku, w którym się Lenin urodził. Dlatego pamiętam datę urodzenia Lenina w 1870 roku. I ona po wojnie była
nasza rodzina ją zaadoptowała. Ona mieszkała z Lubą do 63 roku, kiedy ona zmarła. Ona była naszą babcią. I moi dziadkowie po obu stronach zginęli w czasie wojny. Nie wiadomo dokładnie, co się z nimi stało. Dużo członków rodziny zginęło, ale ona była naszą babcią. Naprawdę, jak ja coś przeskrobałem w domu, powiemy babci, to był największa taka, uważaj na siebie, bo nie rób tego więcej, bo babcia się dowie. Także to była taka historia. Potem nawiążemy jeszcze w historii, mojej historii nawiążemy do tego, dlaczego to, co się wydarzyło, że mój ojciec był w Rumunii, jak to zaważyło na moje życie. I myślę, że myśmy wrócili moja mama po wojnie miała kontakt jakiś z moim ojcem i ona postanowiła dotrzeć do Rumunii. Myśmy się tam urodzili. Potem z tego, co mi mój brat opowiadał, że podróż do Polski z powrotem trwała mniej więcej miesiąc. Myśmy wylądowali w Otwocku. Tam moja ciotka prowadziła sierociniec dla dzieci i tam krótki okres czasu żeśmy mieszkali. Zdaje się w 1948 roku żeśmy się przeprowadzili do Warszawy na elektoralną. I tak to są początki mojego życia, w zasadzie taka krótka informacja o mojej rodzinie. Czy możemy ją tylko doposażyć w imiona tych wszystkich osób, które Pan wymieniał? Już żeśmy mówili, Luba Blum-Bielicka, Braszar Blum, Grzegorz Kaganowicz, który jest moim starszym bratem. On aktualnie zrobił nagranie dla Shoah Foundation. Dokładnie opisuje, jak on przeżył getto. Są bardzo ciekawe wątki tam. Nie wiem, czy pamięta pan taki moment w filmie Pianist, że siedzi dwóch chłopców w oknie, oni przedrzeźniają jakiegoś gestapowca, jeden z nich wyjmuje pistolet i strzela, i ten chłopiec w tym filmie wypada przez to okno, jest zamordowany. Tym chłopcem, który przeżył, to jest z własnych ust mojego brata, to był mój brat. Nie wiem, skąd ten wątek dotarł do kina, do filmu, ale mi się wydaje, że takich incydentów było więcej. To nie był jedyny incydent, bo mój brat nikomu o tym nie opowiadał, ani nie mówił. U mnie w rodzinie moja mama, która z domu była Rywa Bielicka, bo to było jej panieńskie nazwisko. Jak myśmy wrócili do Polski, to ona, nie wiem, czy ona, czy jej zmienili imię na Róża Bielicka, na Róża Kaganowicz, a mój ojciec oryginalnie miał pierwsze imię Izrael, to jego zamienili na Jerzy. A mój brat, zdaje się, miał imię Abraham, i on Grzegorz został, nie wiem, był jakiś powód, dlaczego go nazwali Grzegorz, ale ja w tej chwili nie pamiętam.
Siostra? Siostra Eliza Kaganowicz. Ona, ja jestem od niej starszy o pół godziny. Moja mama nie wiedziała, nie była pewna, że będą bliźniaki. Jak się urodził drugi chłopiec, była troszeczkę taka niezadowolona. Znaczy nie to, że była niezadowolona, ale była troszeczkę rozczarowana, bo chciała mieć dziewczynkę. I lekarze jej powiedzieli, zaczekaj, jeszcze coś tam się dzieje. Także moja siostra się urodziła. Myśmy nie mieli, w Rumunii były bardzo ciężkie warunki. Oni nie mieli łóżka dla nas. Ja mam zdjęcia, że leżę w szufladzie, jedno dziecko w tą stronę, szuflada stoi na 2 krzesłach, także, ale nie było tak źle. I od początku mieliście swoje imiona, tak? Tak. Eliza i Aleksander. Możemy skupić się na historii pana ojca, możemy skupić się na historii pana matki, możemy skupić się na pana historii i do tamtych wrócić. Co pan preferuje? To co jest wygodnie, o czym chciałbym pan całą historię mojej mamy. Rozmawialiśmy o Lubie, o Abraszy, znamy tak. wstępnie ich historię. Tak. Poznajmy historię pana matki, która jest o tyle podobna do pewnego momentu do historii Luby, że pana matka, młodsza siostra o 5 Luby, lat. poszła tak naprawdę w jej ślady, z Wilna. Z tego co ja wiem, rodzice, moi dziadkowie po stronie mojej mamy, oni mieli gdzieś w Wilnie jakąś dużą posiadłość i mieli młyn. Ich ojciec był bardzo religijny. Ja pamiętam, Wiłkomirska 25, to był ten adres. I jeszcze mała dygresja. Mój ojciec miał 4 braci, to było 5 chłopców w rodzinie, a moja mama miała 4 siostry. Było 5 sióstr. I rodzice, ojciec, oni mieli młyn, ojciec był był religijny. I oni prowadzili ten młyn i tak dalej. Ale córkom był bardzo tolerancyjny i pozwalał im żyć swoim życiem, tym, które one wybrały. I moja ciotka Luba przed wojną jeszcze prowadziła szkołę pielęgniarską, ona wyjechała do Belgii czy do Francji, tam jeszcze jakieś studia dokończyła. A moja mama, jak miała chyba 16 lat, poszła w jej ślady, wyjechała z Wilna do Warszawy i poszła do szkoły pielęgniarskiej. I jeszcze przed wojną moja mama pracowała jako pielęgniarka w szpitalu na Czystym. I nawet jest wzmianka w książce doktora Pacho, Aleksander Pacho, który on pisał o sobie, głównie to była dosyć duża książka. On pisał, że on w szpitalu, że była siostra oddziałowa, czy przełożona, jak się nazywa, przystojna brunetka, która była bardzo sroga, wszystkich pacjentów i lekarzy miała pod kontrolą, ale wszystko funkcjonowało świetnie. Także to jest jego wzmianka o mojej mamie. Po wojnie moja mama pracowała, też jako pielęgniarka, pracowała w przedszkolach.
w różnych przedszkolach i w lecie na ogół próbowała pracować jako pielęgniarka na koloniach. W ten sposób mogła zapewnić, że ja i moja siostra mogliśmy wyjechać i mieć jakieś wakacje. I to były różne. GKKF to był Główny Komitet Kultury Fizycznej, zdaje się coś takiego. To była jedna kolonia, jeszcze jakieś kolonie, nawet z Karzetu, pamiętam, chyba w 1959 roku pracowała gdzieś na południu, na Śląsku, gdzie to było i myśmy, tam były dzieci z całej Polski, ze Śląska, w Srebrnej Górze. Ja tam poznałem masę dzieci, którzy potem dołączyli się do naszej emigracji, których ja znałem. I także moje kulturalne, socjalne zasięgi były bardzo duże. To było w 1959 roku. I ja pamiętam, Jacek Kuroń przyjechał wtedy tam, bo to były kolonie, które były sponsorowane przez Joint. To była, wszyscy wiedzą, jaka to była organizacja, która finansowała, pomagała tym, co przeżyli wojnę. Potem moja mama, jak myśmy troszeczkę zmieniła pracę z przedszkoli, pracowała w telewizji Warszawa. Była pielęgniarką przez wiele lat w telewizji Warszawa na placu, wtedy to się nazywało, zdaje się, Powstańców Warszawy. Tam był jeden lekarz i jedna pielęgniarka i ona tam pracowała. Ona znała wszystkie znane osoby, mi znane z telewizji, albo z radia, albo ona czasami, z tego co ona mówiła, że czasami jak piosenkarze czy dziennikarze nawet mieli małe osobiste problemy, to przychodzili do pielęgniarki, żeby się zwierzyć, otworzyć i usłyszeć poradę. Także detali tych rozmów nie znam, ale to były fakty. Mogę dopytać, skąd pan czerpie wiedzę o tej tolerancyjności swojego wileńskiego dziadka? Od mojego brata. Mój brat, moja mama nigdy nie rozmawiała o swojej rodzinie, ale mój brat, starszy bratu, 9 lat i on dużo więcej wie niż ja wiem. Też nie znał go. Nikt go nie znał, bo ci dziadkowie zostali w Wilnie. Ja pamiętam, jedna z sióstr mojej mamy, Rachela, ona młodsza o 12 lat od mojej mamy, najmłodsza siostra, ona była w obozie koncentracyjnym w czasie wojny i ona przeżyła to i ona wróciła do Wilna, wyszła za mąż i myśmy ją tam odwiedzili parę razy, może 2-3 razy byliśmy w Wilnie. Tam się nauczyłem rosyjskiego, nie w szkole, tylko bawiąc się z dziećmi. I ja pamiętam, myśmy pojechali, jest miejsce w Wilnie Ponary,
Tam jest teraz pomnik, ale jak myśmy tam byli, tam jeszcze nie było żadnych pomników i to i moja mama, myśmy tam poszli, pojechali z nią. Ja to jest bardzo wzruszające dla mnie, jak ja sobie przypominam tą scenę, bo mam widok mojej mamy przed oczyma, jak ona stała nad tymi masowymi grobami i w zasadzie nic nie mówiła, tylko żeśmy odeszli stamtąd. Przepraszam. W relacji Luby Blum-Bielickiej, która rzeczywiście w Wilnie mogła pójść do gimnazjum żydowskiego, a potem podjęła decyzję, że wyjeżdża do nowo utworzonej szkoły pielęgniarskiej. Rzeczywiście nie pada to, żeby ona, nie wolno jej tego było. Zresztą ona już funkcjonowała w środowisku Zukunftu, tak, czyli takiej młodzieżowej przybudówki bundu. Tam zresztą poznała Abrasze. Tak. Ale rodzina nie zabraniała, więc rzeczywiście tolerancyjna była, ale nie pochwalała tego wyboru. No nie pochwalała, ale dała im, tym córkom, wolną rękę, co z sobą robić. Moja mama była absolutnie, nie była religijna, nie miała prawie nic wspólnego z religią. Żeby być pielęgniarką i w wypadku jednej siostry i drugiej siostry, córek, rzeczywiście no jest to rzecz trudna do pomyślenia dla ortodoksyjnych Żydów. Tak. A one rzeczywiście były socjalistkami. Tak. Więc tym bardziej odeszły od religii. Formuły tradycyjnej rodziny rzeczywiście. Czy jeszcze któraś z sióstr funkcjonowała w Warszawie? W Warszawie nie. 3 siostry przeżyły. Rachela, która została w 70, ja przypuszczam 6 roku wyemigrowała z Wilna z rodziną. Jej mąż zmarł wcześniej, ale wyemigrowała do Stanów Zjednoczonych i moja mama uważała, że jednym z największych sukcesów życiowych jej było to, że wyciągnęła siostrę do Stanów z Rosji. A pozostałe siostry? Pozostałe siostry, one zginęły w czasie wojny. Gdzie? Też w Ponarach? Najprawdopodobniej. Czyli one funkcjonowały w Wilnie? Tak. To jeszcze mam pytanie o Rywę. Przed wojną ona po 1935 bodajże kończy szkołę pielęgniarską, tak, której wydaje mi się w tamtym okresie Luba była zastępczynią dyrektorki. Zaczyna się wojna. Tak. Luba Blum-Bielicka od sierpnia 1939 roku jest już dyrektorką szkoły pielęgniarskiej przy szpitalu żydowskim, już przy szpitalu na Czystym a Rywka, rozumiem, pracuje tam. Pracuje tam właśnie ten doktor Pacho
opisuje, że on też był lekarzem, czy ordynatorem, nie pamiętam, i on tam w swojej książce wspomina moją mamę. Ona była, zdaje się, siostrą oddziałową. Pierwszymi obiektami, które przekazał Pan do kolekcji, są pamiątki po właśnie siostrach bielickich, ich odznaki. Starsza odznaka Rywy. Tak. Choć wydaje mi się, po tej odznace wnioskuję, że ona jednak przed 1935 rokiem skończyła szkołę. To by się zgadzało z jej rocznikiem, tak. Bo ona urodziła się tak. w 1905. Luba. A Pana matka w 10. 10, tak. Czyli ona w zasadzie przed 1935 i jeszcze ma odznakę z napisem, że jest to szpital żydowski. Tak. A odznaka po Lubie Blum-Bielickiej to jest ta odznaka już nowsza z końca lat 30., gdzie tego napisu o szpitalu żydowskim nie ma. Tak. No ale Luba Blum-Bielicka po prostu miała tę odznakę. Sądzimy, tak. że mogły jej używać po prostu absolwentki, osoby związane ze szkołą mogły ją przypinać. To funkcjonowała każda dziewczyna, która skończyła szkołę pielęgniarską, dostawała broszkę. I to było, każda pielęgniarka z tej szkoły miała tą broszkę. Jak się zachowały te broszki? Ja tylko znam historię broszki mojej mamy. Historia broszki mojej mamy, jak moja mama mieszkała, nie pamiętam, na Krochmalnej przed wojną, jak wszystkich Żydów zaprosili albo wyprosili do getta. Moja mama musiała zostawić ten swój apartament. Większość rzeczy tam zostały w tym mieszkaniu, gdzie ona mieszkała z moim ojcem i z moim bratem. I potem ten dom był zbombardowany w czasie wojny i tak dalej. Po wojnie w czasie odgruzowywania były furmanki, nie było ciężarówek, były furmanki, które wywoziły te gruzy. I jeden z tych furmanów, jak oni ładowali te gruzy, zauważył, że coś tam się świeci czy coś. I on to podniósł i zobaczył, że to jest szkoła pielęgniarska. Jego żona, nie pamiętam dokładnie, czy była pielęgniarką, zdaje się, ona pracowała w szpitalu już po wojnie. Pracowała w szpitalu na Czystym Kasprzaka, z tego co pamiętam. I on pokazał to żonie, ta żona mówiła, tam z tyłu było wygrawerowane Bielicka na tej broszce. I on to pokazał żonie i żona, Bielicka, ja ją znam, to jest dyrektorka szkoły. I ona poszła do Luby i pokazała tą broszkę. I to była broszka mojej mamy. To była ta historia tej broszki, którą myśmy przekazali do muzeum. Luba oddała tą broszkę mojej mamie i moja mama potem przekazała to mojej siostrze, żeby ona to miała pamiątkę i tak dalej. I myśmy doszli wszyscy we trójkę, mój starszy brat, moja siostra, że to będzie lepsze miejsce będzie właśnie w muzeum tutaj w Polin. I myśmy to przekazali do muzeum.
ale w mieszkaniu u Luby, w mieszkaniu jej syna w Warszawie. Zdaje się, moja siostra była w Warszawie i ona, nie wiem, w latach 80. i ona się jakoś dotarła do tego mieszkania i tam było parę rzeczy w tym mieszkaniu i ona i stamtąd się wzięły te pozostałe broszki. Niektóre były nowsze, niektóre były... Ja myślę, że to być może nawet były powojenne. Ja dokładnie nie wiem. Wiem, że moja siostra je przywiozła wtedy. No jest tam broszka właśnie przedwojenna szkoły na Czystem, szkoły pielęgniarskiej i prawdopodobnie była to broszka Luby, tak. Te wszystkie pielęgniarki, przynajmniej ja mogę tylko mówić o mojej ciotce i mojej mamie, sobie bardzo ceniły te broszki i sobie bardzo ceniły to, że one były pielęgniarkami. Nie wiem, czy moja mama, jak przyjechała do Nowego Jorku, po paru miesiącach się dowiedziała, że ma nowotwór w oku. Ona nie znała angielskiego, ona miała 60 lat i ten nowotwór... Moja siostra tutaj kończyła medycynę. Ona prawie skończyła, brakowało jej 3 egzaminy w Polsce, ale znajomi naszych rodziców doradzili, żeby ona nie kończyła w Polsce, żeby skończyła w Stanach, że będzie miała amerykański dyplom i tak się stało. I moja siostra wzięła ją do szpitala i mojej mamie w ciągu 2-3 dni usunęli oko. Ona była w bardzo takiej dużej depresji, bo ona nie znała angielskiego, nie znała i była pielęgniarką. Ja pamiętam, ja mieszkałem w Rzymie w tym czasie, ona napisała list do mnie o tym, co się wydarzyło z jej zdrowiem i napisała, że ona chce, żebym ja się od niej dowiedział, nie od kogoś innego, żeby ktoś mi o tym opowiedział. Ale ona się bardzo zmobilizowała przy pomocy mojego ojca, który znał angielski, znał parę języków i jej pomógł nauczyć się angielskiego. Ona się szybko nauczyła angielskiego. Ona zdała 5 bardzo trudnych egzaminów na licencję, żeby być pielęgniarką. Za każdym razem niektóre młode dziewczyny zaraz po szkole nie mogą zdać tych egzaminów i ona pracowała jako pielęgniarka. Mała ciekawostka, mój syn, który jest lekarzem, teraz pracuje w szpitalu, w którym ona pracowała w Brooklynie. Także wiele lat temu. Także... Mamy te broszki, tak, które jedna pochodzi z gruzów krochmalnej. tak. Pozostałe broszki, jedna przedwojenna, a późniejsze, nawet z nazwiskami wychowanek innych szkół pielęgniarskich, w których uczyła Luba Blum. Tak. Jeszcze taka mała dygresja, że Luba Blum-Bielicka, będąc w getcie, prowadziła szkołę pielęgniarską na ulicy Mariańska 1. Zdaje się do tej pory, jeżeli ten budynek istnieje, tam miasto Warszawa zrobiło tam tablicę pamiątkową upamiętniającą
moją ciotkę, że ten fakt miał miejsce. I także chciałem jeszcze dodać, jej uczennicą w getcie była późniejsza żona Marka Edelmana, Alina Margolis, i ona była jej uczennicą w szkole pielęgniarskiej. Bo tę szkołę pielęgniarską przeniosła Luba Blum, udało jej się, dała radę przenieść ją w granice getta. Tak. I tutaj jeszcze wątek, pan powiedział o mieszkaniu na Krochmalnej. Tak. Nie daje głowy, ale wydaje mi się, że Krochmalna należała do getta. Być może pan zna lepsze fakty niż ja, bo ja fakt był taki, że oni musieli opuścić to mieszkanie. Ale w którym momencie? Może to nie była Krochmalna, może to była inna ulica gdzieś na granicy. Ja bym musiał się dowiedzieć u mojego brata dokładnie. On będzie wiedział. Bo wydaje mi się, że to są dwie sprawy. Czy to było mieszkanie, które oni opuścili od razu, jak zakładano getto jesienią 40 roku, czy to było mieszkanie znowuż, w którym jeszcze mieszkali i w ramach zmiany granic getta dopiero później je opuścili. Ja mogę wyjaśnić tą sprawę i skomunikować się z moim bratem. Pytanie brzmi, dlatego ono ma znaczenie i tutaj jest też ta moja wątpliwość, nie tylko związana z Krochmalną, nie przygotowałem się, jakby też nie, ale Krochmalna to jest, wydaje mi się, to jest dzielnica bardzo z tego obszaru. Tak. Ale, bo pytanie brzmi też, przecież pana matka pracowała jako pielęgniarka w getcie. Więc jednak tę odznakę jest możliwe, że nosiła. Ja nie wiem, czy ona w getcie nosiła swój mundur. Jeśli była pielęgniarką? Być może. Ja nie znam tych faktów, jak tam, to musiałbym się mojego brata... To bardzo o to proszę. Tak. Ważna sprawa, bo po pierwsze tam funkcjonowała pana ciotka, tak. Luba, prowadząca szkołę, ratująca te pielęgniarki, mająca bardzo ścisły kontakt też z domami opieki Korczaka i Wilczyńskiej. Pana matka pracuje z Wilczyńską i z Korczakiem w domu sierot, w domu opieki. Luba Blum-Bielicka ratuje pielęgniarki, które miały pójść na Umschlagplatz razem z dziećmi z domu Korczaka. Tak. Czy pana matka, tam pracująca, wtedy też pracowała w domu opieki? Nie przypuszczam, bo moja mama, z tego co ja wiem, ona pracowała tam przez pewien okres czasu, ale nie wiem dokładnie jaki okres czasu i ona zmieniała, tak przypuszczam, że ona zmieniała miejsca, gdzie ona bywała, bo ona była świadoma z tego, co się dzieje i ona chciała to przeżyć, tą tragedię. To jest wątek, który opisany jest też w wywiadzie pana brata, więc tę sprawę uratowania się Rywy i jej syna możemy zostawić. Proszę tylko, jeżeli mogę,
na szkicowanie, gdzie zastaje pana matkę wkroczenie Armii Czerwonej? Ja dokładnie nie wiem, ona była poza gettem. Z której strony Warszawy? Nie wiem, czy nie w Ząbkach. Ja nie mogę na to pytanie odpowiedzieć, bo nie chcę dać złej informacji. Ja wiem, że moja mama, z tego co ona mi mówiła, z tego co ja wiem, że jak się zaczął front tam, to ona musiała się z czegoś utrzymać i ona szła do piekarni, ludzie się bali wyjść z domu i była strzelanina i tak dalej. Ona kupowała, brała wiele bochenków chleba na plecy i roznosiła je, sprzedawała je i tak dalej. Także pana mama jedzie razem z ocalałym synem do Bukaresztu. tak. Tam funkcjonuje razem z pana ojcem Tak. i dzieckiem. Rodzicie się, Tak. pan i pana siostra. Wracacie na Elektoralną. Wracamy do Otwocka, bo tam była Luba. I na Elektoralną wracamy. To dosyć szybko, bo Luba Blum-Bielicka wcale niedługo była tą dyrektorką w latach 40. już, bo zaraz później jest likwidowany żydowski dom obywatelski. Tak, bo większość tych dzieci wyjechała do Palestyny, tak. Włączając jej córkę Awiwę. Tak. Mój brat mi mówił, że on też był w tym, jak myśmy byli, cała rodzina na początku, że on spędził czas w tym, z tymi dziećmi w sierocińcu. Jeszcze taka ciekawostka. Ja znalazłem, nie pamiętam, to było chyba u moich rodziców, znalazłem pewne listy, koperty i takie dwa pamiętniki, które były pisane do mojej ciotki przez jakąś dziewczynkę i ona pisała jak do matki, ona gdzieś to pisała z Francji. Dla mnie to było tak wzruszające, że ja uważałem, że to powinno być w jakiś sposób opublikowane. Nie powinno leżeć to u mnie w pudełku gdzieś. I nie wiedziałem dokładnie, co z tym zrobić. Ale wpadłem na pomysł, że zadzwonię do Hanny Kral, która prawie w każdej książce wspominała nazwisko mojej ciotki, bo ona, zdaje się, była też w tym sierocińcu. Ja zadzwoniłem do niej i powiedziałem, nazywam się Olek Kaganowicz i nie wiem, czy ona wie, kto ja jestem. Ona powiedziała, ja doskonale wiem, kto ty jesteś. Ty jesteś jeden z tych dwóch bliźniaków, które Rywa miała i tak dalej. Jej opowiedziałem, co ja mam. I ja powiedziałem, jak chcesz, to ja tobie to dam i może to będziesz używała do swojej pracy i tak dalej. Ona mówi nie. I ona zasugerowała, żebym ja się skontaktował z muzeum. I wtedy myśmy nawiązali kontakt. Tą dziewczynką jedną część pamiętnika przekazał pan i listy Joasi Herzberg. Herzberg, tak. Z jej drogi do Palestyny przez Francję, tak. Adresowane do Luby mamy w kolekcji. A co się stało z pierwszą częścią tego pamiętnika? Ja nigdy nie dotarła do mnie. Bo powiedział pan o 2 zeszytach. Mamy 1. I kserokopię od pani Awiwy tego pierwszego. A ode mnie oryginał drugiej części. Pamiętnika. Tej pierwszej, to ona widocznie ma tą pierwszą.
To jest pamiętnik właśnie tak. w jaki sposób ona z matką, pierwsza część z matką, druga część, którą dysponujemy oryginałem bez matki, a pierwsza część posiadamy kopię od pani Awiwy. Tak. A zatem to są te przedmioty, nad którymi się spotkaliśmy. Tak, istnieje jeszcze widelec. Widelec, historia tego, u nas w domu każdy przy stole miał swoje miejsce i sztućce, którymi lubił jeść. Ten był troszkę taki wygięty, troszkę taki zużyty. To był mój widelec, którym ja lubiłem jeść. I nie pamiętam, jak ja wyjechałem z Polski, ja wyjechałem jeden dzień, a to jest oddzielna historia, jeden dzień przed moimi rodzicami. Moja mama mi dała taką małą patelnię, widelec, żebym na wszelki wypadek miał. Ale to był mój widelec. Nie wiem, jak on się znalazł. Może moja mama w czasie podróży też miała widelec. Czy to po wojnie gdzieś znalazła, ale było napisane szkoła pielęgniarska i to było z ich szkoły. Ma pan tę pewność, że to jest to jest stary przedwojenny, bo ja całe życie pamiętam ten widelec, który już był dobrze zużyty. Znaczy... Kiedy pan był małym dzieckiem? Tak. Jak on mógł się zachować? Nie mam pojęcia, ale jakoś to się zachowało. To jest oryginalny widelec z tej szkoły. Moja mama nigdy nie rozmawiała z nami na temat wojny, co było w wojnie, w czasie wojny, jak ona przeżyła. Ona nic na ten temat nie mówiła. Ona była bardzo taka protective i ja zawsze mówiłem, że Luba była tą znaną bohaterką i to naprawdę tak było z tych czasów, co ona robiła w czasie wojny, ale moja mama nigdy nie mówiła o tym, co ona robiła i ona była taka... Dla mnie ona była nie mniejszą bohaterką niż Luba, ale ona nigdy nie starała się powiedzieć, wyróżnić się jakoś. Jedyną rzeczą, którą ona mi powiedziała, że ten nowotwór to był wynikiem stresu i wynikiem to, co ona przeżyła w czasie wojny. Także... No ale nie przypadkiem pojawił się, kiedy wyjechała z Polski w dobie marca 68 też chyba. Tak. To była w dobie marca, to jest zupełnie inna historia, bo jeszcze było duży okres czasu, który myśmy przeżyli w Warszawie. Długi okres czasu. Możemy do niego wrócić za chwilę, a skoncentrować się na wspomnianej chorobie pana matki, która była tuż po jej przylocie do Stanów. Tak. Pan jedzie przez Rzym? Ja jadę przez Rzym. Moi rodzice też przyjechali przez Rzym. Tak. Bo to była droga do Stanów. A pana siostra? Też przez Rzym. Razem z rodzicami? Tak. To jest taka ciekawostka. Nie wiem, czy to jest takie ważne, jak ja się dostałem, dlaczego zostałem w Rzymie. Ale jeżeli chcemy o tym porozmawiać chwilę, to musimy wrócić do Rumunii, do Bukaresztu. Jak się skończyła wojna, 'mój ojciec spotkał
w Bukareszcie kobietę, która była dopiero co wypuszczona z obozu koncentracyjnego. Nie wiem skąd ona dotarła do Bukaresztu. I mój ojciec, nie wiem, znał dobrze jej siostrę, starszą siostrę i ją też pamiętał, nie wiem, czy z podwórka, czy znał ją. I jej bardzo pomógł. I pomógł do tego stopnia, że on jej pomógł finansowo trochę i powiedział, że ona powinna pojechać do Włoch, tam są organizacje, które się nią zajmą. Joint prowadził tę organizację i tak się stało. Ona w obozie koncentracyjnym się nabawiła gruźlicy. I ona tam poznała lekarza, który pracował dla Jointu. On przedtem tam w Palestynie brał udział w różnych akcjach, ale on był doktor Zand. On był z Łodzi, wychował się w Łodzi, ale jeszcze przed wojną studiował, zdaje się, w Wiedniu i był bardzo znanym pediatrą w Rzymie. Mój ojciec utrzymywał z nimi kontakt. I ja nigdy nie byłem na Zachodzie i zawsze mówiłem o pewnych, że chciałbym. I mój ojciec załatwił, znaczy rozmawiał z nimi, żebym ja przyjechał na 2 tygodnie. Ich odwiedzić po prostu. To było na początku 68 roku. Na samym początku ta idea żebym ja wyjechał. W tym samym czasie i co się wydarzyło? Wydarzył się marzec 68 roku i ja musiałem iść do dziekana na Wydziale Chemii, żeby dostać paszport. To już było po marcu i ja przyszedłem do dziekana. Ja to opisałem, było takie 50-lecie Wydziału Chemii Uniwersytetu Warszawskiego i tam wydali książkę, prosili mnie, żebym ja coś napisał. Ja napisałem wspomnienia absolwenta Wydziału Rzymskiego. No, ale to było dobrze przyjęte. I poszedłem do dziekana i dziekan docent Rodewald mówi, ja chciałbym zadać panu jedno pytanie. Dlaczego niektóre czynniki na wydziale się tak interesują pana osobą? Ja mówię, panie profesorze, ja nie rozumiem pytania, jakie czynniki? On mówi, na przykład egzekutywa partyjna na naszym wydziale. Ja mówię, ja nie jestem członkiem ZMS-u, ja nigdzie nie należę, tylko należę do ZMS-u, Związek Studentów Polskich i to wszystko. Ja mówię w dalszym ciągu, nie wiem dlaczego. No, mówią, że widzą pana rozmawiającego z innymi osobami w holu. Ja mówię, panie profesorze, wszyscy rozmawiają w holu. Nie można rozmawiać na wykładach, się nie mówi na ćwiczeniach, bo jesteśmy zajęci tym, co... No ja panu zaraz wszystko podpiszę, ale ja panu tylko mówię. Ja mówię, jeszcze coś jest? On mówi, czepiają się mnie. On mówi, że jego się czepiają, że ja panu pozwoliłem, bo ja tam nie zdałem jednego egzaminu, i potem zdaje się poprawki nie zdałem, coś takiego było, ale on mi pozwolił iść dalej z moim rokiem
żeby zaliczyć ten egzamin, ale już zaliczać egzaminy, które by jakby mnie zostawili na cały rok. Czyli warunkowo. Tak, warunkowo. I ja mówię, no ale jeszcze paru innym osobom pan pozwolił. No on mówi, wiem, ale może ja byłem jedyny, który się z tego wywiązał. No mówi, no tak, ale mi wszystko podpisał i o dziwo dostałem paszport. I jak dostałem paszport, 3 dni przed wyjazdem dostajemy telefon od tego doktora Zanda, telegram, nie telefon. Myśmy mieli telefon, ale telegram, żebym ja nie przyjeżdżał. Ja już nowe sandały sobie zamówiłem, żeby nie pojechać w starych sandałach i co się okazało? Zmarła ta żona, oni byli na wakacjach, ona miała 55 lat, nie wiem, czy to były komplikacje tej gruźlicy, ona zmarła. I mój ojciec powiedział, że jemu się wydaje, że to jest, że byłoby dobrze, gdybym ja przyjechał i był z nimi, bo oni nie mieli żadnej rodziny, oni mieli tam paru znajomych, a on był jednym z najlepszych pediatrów we Włoszech. I ja tam byłem 6 tygodni, nie 2 tygodnie. On został z córką, która miała 12 lat i z gosposią. Tą córkę ja oprowadzałem po Rzymie, nauczyłem ją pływać i troszkę włoskiego się nauczyłem i przede wszystkim otworzyły mi się oczy, że istnieje inny świat. Bo ja nigdy nie byłem na zachodzie. A jeszcze drugi ważny wątek był w moim życiu, że jak jechałem pociągiem do Włoch w sierpniu, wtedy była inwazja na Czechosłowację przez wojska rosyjskie i na każdym stopniu stał żołnierz pociągu, żołnierz rosyjski. To nie należało do przyjemności. Ale i doktor Zand, on miał troszkę własny motyw, dlaczego on to... On zasugerował, żebym ja studiował we Włoszech, bo ja z nim rozmawiałem, ja mówiłem, nie wiadomo jak będzie dla moich rodziców. Myśmy byli przyzwyczajeni, że rodzice utrzymują nas, dają nam całe wykształcenie i nie ma nakładów finansowych, ale byłoby im bardzo trudno robić to w Stanach. I że to byłaby dobra idea, że może ja bym został we Włoszech i studiował we Włoszech. Także ja powiedziałem, że to nie jest zła idea. Poszliśmy do biura studentów zagranicznych w Rzymie, na Uniwersytecie Rzymskim, żeśmy się dowiedzieli, co trzeba zrobić i jakie dokumenty, co trzeba złożyć i ja wtedy postanowiłem po tej Czechosłowacji, po tym, że istnieje nowy świat, po rozmowie z docentem, a moja siostra w tym samym miesiącu miała praktykę w Anglii. Ja miałem kolegów w ZSP, oni pomogli załatwić jej praktykę na miesiąc w jakimś szpitalu. Ja zdecydowałem, że nigdy nie chciałem wyjechać z Polski. Jak się zaczęła ta fala wyjazdów i mój ojciec stracił pracę i tak dalej. I ja uważałem, że jak oni chcą jechać, nie wiem, czy oni chcieli jechać, ale to była
były takie przygnębiające czasy. Ja powiedziałem, że ja zostaję, ale jak byłem już w Rzymie, postanowiłem, że zacząłem myśleć, co ja będę, skończę studia, co ja będę robił, gdzie mnie wyślą do pracy i co będzie. Także postanowiłem wrócić do Polski. Wracałem przez Wiedeń, spotkałem różnych moich kolegów i żeby się pomóc rodzicom zamknąć ich cały dobytek z tych lat przeżytych w Polsce i żeśmy wyjechali. Jak ja, nie wiem, czy nawiązać do innych spraw, ten doktor Zand miał troszkę inny motyw, dlaczego chciał, żebym ja studiował we Włoszech. On myślał, że ja będę jego przyszłym zięciem. I ja znałem absolutnie wszystkie jego sekrety. Nie będę się wdawał w szczegóły, ale wszystko absolutnie wiedziałem. On był tą niby schorowaną osobą, a tu nagle żona, która ma 55 lat, odchodzi. I on z jego córką, tą, która miała 12 lat, do tej pory jesteśmy w dużej przyjaźni. Ona mnie i moją żonę, mnie za brata, moją żonę za siostrę. Ona też jest pediatrą, bardzo znanym pediatrą w Rzymie. Teraz już poszła na emeryturę. Napisał pan kartkę do Luby Blum, która zachowała się właśnie, w której pan zdaje relację, że wrócił pan do Rzymu. Tak. Bo rozdzieliliście się z rodzicami już. Tak. I z siostrą. Tak. Bo siostra, rozumiem, pojechała do Wielkiej Brytanii i wróciła z Wielkiej Brytanii. Tak. I ona też wyjechała w tym samym czasie. I pan napisał kartkę, w której pan informuje ciocię, że no, czeka pan na swoją narzeczoną. Na przyszłą żonę. Co się wydarzyło? Jak ja wróciłem z Rzymu we wrześniu, poznałem moją żonę Beatę. Alina Beata. I znaczy moi koledzy byli w Szwecji, ona też pracowała, jakąś pracę sobie załatwiła przy sadzeniu róż czy szczepieniu róż. I na Wydziale Chemii, który był nie na uniwersytecie, na Pastera, oni powiedzieli mi, że oni poznali sympatyczną dziewczynę i ja im powiedziałem, przyprowadźcie ją tutaj. Myśmy mieli tam koło Wydziału Chemii taką kawiarnię, gdzie urzędowaliśmy od czasu do czasu. Niech ona przyjdzie, zobaczymy. I to było we wrześniu. I potem ją parę razy spotkałem. Potem u tego kolegi były 6 grudnia były imieniny Mikołaja, Mikołajki. I od tego czasu, od tego dnia ja się naprawdę zacząłem spotykać z Beatą. Naprawdę żeśmy od tego dnia randki codziennie, miałem rozmówki włoskie, ciągle były na pierwszej lekcji, bo nie miałem czasu dojść do drugiej. Ale nasz wyjazd był Beata wiedziała, że ja
Ona nie była Żydówką wtedy, ona nie wiadomo było, jak to się zakończy, ale myśmy postanowili, że ona spróbuje dotrzeć do mnie, ale musiałem jej załatwić zaproszenie, żeby jej dali paszport, żeby to wszystko zorganizować. Musiałem poprosić tego doktora, żeby dał zaproszenie, żeby zrobił, ale poprosiłem, żeby zrobił taki, miał przyjaciela, Włocha, który ja znałem i ten przyjaciel, typowo włoskie nazwisko, on był nauczycielem, wystawił dla Beaty zaproszenie bo Beata chciała dokończyć rok studiów i ona studiowała orientalistykę, arabik, urdu, perszyn i ona dotarła do nas 12 lipca, a ja wyjechałem 9 lutego z Polski, czyli z Beatą to cała trwała taka naprawdę bliska, jak to się mówi, narzeczeństwo, nie narzeczeństwo. Byliśmy parą przez 2 miesiące tylko. Byliśmy parą przez 2 miesiące, ale to przetrwało 56 lat, także... Czyli 2 miesiące, przełom 68-69 i spotykacie się. Pan wyjeżdża, tak. Za panem pana rodzice i siostra. Ja wyjechałem 1 dzień wcześniej. Powiedziałem rodzicom, wy przyjedziecie, ja pojadę pierwszy wszystko przygotować dla was. Beata mnie odprowadzała prawie do granicy. Ona miała babcię w Sosnowcu i ona chciała ze mną pojechać i się pożegnać, odprowadzić mnie. I na dworcu Beata wysiadła, żeśmy się pożegnali. Ja nie znałem rodziców Beaty i nie chciałem ich, nie byłem zainteresowany, to była moja personality, że nie chciałem być, nie musiałem się nikogo prosić o rękę, ani tak dalej. I zresztą moi rodzice też Beaty nie znali. I ja wyjechałem dzień wcześniej, ale ojciec Beaty był prawnikiem, był adwokatem, ale nie mógł żyć już z tej pensji. Był doradcą prawnym w Naczelnej Organizacji Technicznej. On zdobył uprawnienia ślusarskie, robił sztuczną biżuterię. I z tego bardzo dobrze żył. Miał takich reprezentantów, którzy sprzedawali po całej Polsce tę sztuczną biżuterię. Jeden z tych reprezentantów przyuważył Beatę i mnie, jak myśmy się żegnali. Przypadkowo był w tym samym pociągu, jak myśmy się żegnali na peronie. Ale ja pojechałem dalej, weszła Straż Graniczna w Zebrzydowicach. Dokumenty, dałem mój dokument podróży. Pan idzie z nami, pan wychodzi. Ja mówię, ja nie wychodzę, ja jadę dalej. Pan wychodzi z nami. Ja mówię, po co? Na odprawę graniczną. Ja mówię, to tutaj można zrobić. Ja mówię, ja nie wychodzę. Pokazuje mi dokument podróży i mówi, ciekawe jak pan pojedzie bez tego dokumentu. No musiałem wstać i wyjść. Pamiętam, że było potwornie zimno. Tam nie było ogrzewania, nie było. Jeszcze tam parę osób czy parę rodzin wysadzili. Nie wszystkich, ale
najbardziej przygnębiające do mnie było to, że były małe dzieci, niemowlaki i ja mogłem to przeżyć jakoś, ale i następnego dnia moi rodzice nie zauważyli. Ja wsiadłem do pociągu i znalazłem moich rodziców, którzy jechali. Ich nie wysadzili w Wiedniu. Do Wiednia był pociąg i w Wiedniu na peronie była się wysiadało i tam z różnych organizacji, Sochnut i tak dalej, ale ktoś poznał mojego ojca i z tym nie mieliśmy problemu, ale to jest zupełnie inny wątek. Ten wątek jest taki, że moja mama miała kolegę, nie wiem, nie pamiętam, czy z domu, gdzie oni mieszkali, czy ze szkoły, skąd ona go dobrze znała, który się nazywał Rychawom Zabłudowski. Rychawom Zabłudowski potem się nazywał, zmienił nazwisko Rychawom Amir. W 50, chyba to było 8 roku, on został, wtedy nie było jeszcze ambasady izraelskiej w Polsce, bo to był poseł generalny Izraela w Polsce. I on był bardzo dobrym z dzieciństwa i on bardzo szybko odnalazł moją mamę i oni bywali często u nas w domu. Oni, jak był na przykład Passover, to myśmy byli zapraszani na Passover do nich do domu na Saskiej Kępie, nie pamiętam jaka to była ulica, nie na Francuskiej, oni cała willa była i tam byli zapraszani aktorzy z teatru żydowskiego i właśnie tam pierwszy raz poznałem Wiktora Melmana. Tam Ida Kamińska był taki, on był przyjacielem mojego ojca, Szwejlik był taki znany aktor, bardzo dobry aktor w teatrze żydowskim, Dogim. Tam cała śmietanka, oni zapraszali, tam nie wiem, może 100 osób było z rodzinami i tak dalej. To przez tą Hagadę to oni tam szybko przelatywali. Ale oni bardzo często, oni mieli córkę. Ja pamiętam, że ta córka, myśmy z nią jeździli czasami na Torwar. To moja siostra, myśmy mieli łyżwy, to moja siostra i ja przyjeżdżał samochód. To była taka ciekawostka, bo myśmy byli dziećmi, samochód amerykański Chevrolet z takimi skrzydłami z tyłu i myśmy jechali na Torwar. I wiesz, nam się wydawało, że cała Warszawa się patrzy, kto tam jedzie tym samochodem. Ja pamiętam, że ja czasami, moja mama miała działkę, tam nazbierała taką ubiankę poziomek, ja na rowerze jechałem, im zawoziłem i oni przyjeżdżali, często byli u nas na kolacji w domu. I ja pamiętam, to było w 1959 roku, on przywiózł mnie, jak ja miałem 13 urodziny, od mojego wujka z Izraela, brata mojego ojca, prezent na 13 urodziny,
zegarek, to był mój pierwszy zegarek, dostałem jakiś zegarek, jeszcze przywiózł takie, to zdaje się od niego dostałem już te religijne wszystkie rzeczy. Do tej pory nie wiem, co się z tym robi, już tego nie mam, bo ja jestem areligijny, nie jestem zagłębiony, wiem więcej prawdopodobnie o katolickiej religii niż o żydowskiej. No zegarek dostał pan prawdopodobnie na bar micwę, a nie na rodzinę, tak. której pan nie miał, rozumiem. Tak. Nie miał pan bar micwy, no bo... No, nie. Chciałem mojej żonie zrobić bat micwę, jak się dowiedziałem. Do tego wejdziemy wątku, musimy. Ale nie skończył chyba pan wątku właśnie tego izraelskiego... No... Ten Rehavom Amir, jak fakt był taki, że za każdym razem, bo moja ciotka też przychodziła do nas na tą kolację, Luba, ją wzywali do UB i chcieli dokładnie wiedzieć, o czym się rozmawiało. O niczym się nie rozmawiało. Ona nic o polityce się nie rozmawiało, o niczym się takim nie rozmawiało, ale ja przypuszczam, że ten kierowca, który ich przywoził, był tym, który zdawał dokładnie sprawozdanie, gdzie oni jeździli, gdzie oni bywali. Także, ale ten Rehavom Amir, potem on był, nie wiem, ambasadorem w Finlandii, ambasadorem w Tunezji, potem on został szefem protokołu dyplomatycznego w Izraelu. I było słynne zdjęcie w New York Times, kiedy Sadat przyleciał do Izraela i otworzyli drzwi od samolotu, podjechały schody i na górze stało trzech panów. Sadat, Begin i pośrodku między nimi ten Rehavom Amir. To jest taka ciekawostka. Potem on był konsulem w Nowym Jorku. Jak moi rodzice tu przyjechali z Izraela w Nowym Jorku. Ja już go tutaj nie spotkałem. Wiem, że moi rodzice byli u niego. Ja parę lat temu, przed tą pandemią, może w 2019 roku, ktoś nas zaprosił do mieszkania konsula Izraela w Nowym Jorku. Tam było, nie wiem, nie pamiętam jaka okazja, jakaś organizacja nas zaprosiła i myśmy powiedzieli, z chęcią pójdziemy. I rozmawiałem z tym konsulem na różne tematy i między innymi wspomniałem, że wiedziałem kto jest ten, czy on słyszał nazwisko Rehavom Amir. On mówi Rehavom Amir, jego zdjęcie stoi za moim biurkiem, także on wszystko o nim wiedział. To jest taka ciekawostka, której byłem świadkiem. Sprzed 1967 roku, kiedy zostały zerwane stosunki izraelsko-polskie. Tak. I on wtedy już prawdopodobnie wyjechał z Polski razem z innymi pracownikami ambasady. No, on wyjechał z Polski w 1961 może, bo się zmienił. Wtedy już była ambasada, ale myśmy w dalszym ciągu byli zapraszani, jak byli inni ambasadorowie Izraela w Polsce i dlatego na dworcu w Wiedniu, nie wiem, czy to był jeden z pracowników ambasady, który pracował dla
Sochnutu w tym czasie. On ojca od razu poznał, bo mój ojciec miał pełno włosów, białe włosy, takie trudno było go nie zapamiętać. I mój ojciec powiedział, my do Izraela nie jedziemy. No, w porządku, idźcie tu, idźcie tam. I nie było żadnych i myśmy pojechali z Wiednia do Rzymu dalej. Także... Otóż to, od razu pana rodzice, wszyscy wiedzieliście, że jedziecie do Stanów. Tak, tak. Dlaczego? Dlaczego? Bo moi rodzice mieli przyjaciół w Nowym Jorku, starych buntowców. I oni byli w kontakcie z nimi i oni uważali, że Stany to jest dobre miejsce. Ja się zapytałem mojego brata, bo kiedyś coś mi się obiło, jak byłem bardzo młody, nie wiem, miałem 11, 12 lat, czy może 10 lat. Coś przez chwilę się mówiło o wyjeździe do Australii. I ja się dokładnie zapytałem mojego brata, bo on jest 9 lat starszy i on wiedział, o co chodzi. Ja się zapytałem, czy były w domu jakieś plany, żeby wyjechać do Australii. To jego odpowiedź była taka, że wtedy była duża emigracja do Izraela z Polski w 1956 roku i tak dalej. I ten temat wyszedł i moja mama absolutnie nie chciała wyjechać, szczególnie do Izraela. I mój brat mi powiedział, że gdyby naprawdę trzeba byłoby wyjechać, to ona by pojechała do Australii. Dlaczego? Żeby być jak najdalej od Europy, że tam najprawdopodobniej wojny nie będzie, bo to jest tak daleko po drugiej stronie świata. I to była tylko dlatego, ze względu na to, co ona przeżyła w czasie wojny. Także... Trafiacie do Nowego Jorku. Pan po studiach, pana rodzice i siostra w trakcie już od razu właściwie po przejeździe z Polski do Wiednia, przez Rzym do Stanów. Tam trafia też inna część, no wiele osób buntowców tam trafia. Bo chcę powiedzieć, że między innymi Marysia Warman z synem, między innymi też jest tam w ogóle jeszcze przed wyjazdem pana rodziny. Sama Luba Blum-Bielicka ma taką podróż z 68 roku, z 67 na 68 ona spędza w Nowym Jorku. Ona nie decyduje się na wyjazd. Ja nie pamiętam, czy Luba była w Nowym Jorku. Są kartki pocztowe. Okej. Ona była później, ale wcześniej była moja mama w 67 albo 6 roku. Moja mama wyjechała, bo one miały kuzynkę w Kanadzie. I moja mama pojechała na 3 miesiące batorym do Stanów i moja mama była, a może Luba pojechała później po niej. Są pewne momenty, jak się patrzy na Wikipedię, to tam jest jeden błąd, którego my nie możemy sprostować, bo tam jeżeli się sprawdza Lubę, to tam pod koniec jest napisane, że ona pracowała w szpitalu w Nowym Jorku. Oni pomylili z moją mamą.
No tak. One miały jeszcze kuzynkę, pierwszą kuzynkę w Warszawie. Ze strony? Ze strony mojej mamy. Czyją córkę? Chyba ojca docent doktor Izabela Bielicka. Moja mama ją nazywała najpopularniejszy pediatra w Polsce. Najpopularniejszy dlatego, że ona była dyrektorem Instytutu Matki i Dziecka na Kasprzyaka, codziennie pogadanka, każdy tydzień w radio, w Kobiecie i Życie artykuł. Ale mój starszy brat, jak miał, nie wiem, 14-15 lat, się ciężko rozchorował i leżał w szpitalu prawie przez rok. Potem wyszło, że on miał guz nadnercza i ona mojej mamie mówiła, że nic nie można zrobić. I żadna matka nie chce słyszeć, że nic nie można zrobić, ale był jeden lekarz, który podjął się operacji i po miesiącu mój brat wyszedł ze szpitala i musiał się nauczyć chodzić od nowa i tak dalej. Ja kiedyś, mój brat miał troszkę podwyższone ciśnienie, ja go wziąłem, zrobiłem mu wszystkie testy, wziąłem go do lekarza i mój brat mi powiedział, że on był pierwszym opisanym przypadkiem na świecie. To jest taki nowotwór nadnercza, ofiokromocytoma, który nie wiem, czy się powinienem wdawać w takie techniczne szczegóły, ale tu większość słuchaczy będzie wiedziała, o co chodzi. To był guz, który produkował pewne hormony, epinefryn, norepinefryn, które podwyższają ciśnienie. I mój brat miał ciśnienie 300/200. I ja nawet znalazłem ten artykuł, który opisywał tą operację i tak dalej. I mój brat jest w dobrym stanie do tej pory. Jedyny problem był taki, bo nie było technologii X-ray, jak oni szukali tego nadnercza z tej strony i tam nic nie znaleźli, to go rozkroili przez cały brzuch, aż doszli do drugiej strony. Ale mój brat jest w dobrym, ile ma, 86 lat teraz. No a kiedy on wyjechał z Polski? W tym samym czasie, co myśmy wyjechali. Aha, czyli w zasadzie pan wiódł do Rzymu, spotkaliście się przy Brzydowicach, ale w pociągu była pana siostra, pan brat. Brat pewnie już miał chyba rodzinę. Nie miał rodziny, może miał żonę. Miał żonę już wtedy. I też wyjechała? Tak, Ewa Żak. Była Żydówką? Nie. Czyli to było małżeństwo mieszane? Tak. Do tej pory on mieszka w Princeton, on studiował chemię przede mną. No, bo jak ja chodziłem do szkoły, nie wiedziałem, myśmy poszli z siostrą o cały rok za wcześnie do szkoły. Ja osobiście, z mojego punktu widzenia, nie wiem, czy to była dobra idea. Dla mnie, dla mojej siostry tak, bo ona była bardzo dobrą uczennicą, bardzo najlepszą studentką na roku na medycynie w Warszawie, a chłopcy dojrzewają troszkę później, to ja miałem, nie to, że miałem trudności, ale miałem inne, ciekawsze zajęcia niż się uczyć. I myśmy w jednej klasie byli z siostrą
przez 11 lat. Mama nie pozwalała nas rozdzielić od podstawowych. No to była przede wszystkim, jak nauczyciele mówili: o, Olek, się nie uczyłeś. Moja siostra podnosiła rękę. Mówi: jak pani tak może powiedzieć, że on się nie uczył? Pani tam nie było, pani nie widziała, a ja widziałam, że on się uczył. Drugim dobry fakt był, że tylko musiałem odrobić połowę lekcji. Bo połowę siostra, ale to taka mała dygresja. I mój brat, podobała mi się geografia, historia, ale cały czas myślałem, co ja będę z tą geografią czy historią, a mój brat był chemikiem, to pomyślałem, że będę chemikiem też. Ale potem to się 9 lat później, pamiętam egzamin z chemii organicznej, taki słynny profesor Świderski. Mówię: oj, pana brat to by na to pytanie bez problemu odpowiedział. 9 lat później. No ale to była taka mała dygresja. Co to znaczy, że pana żona nie była wówczas, jak wyjeżdżała Żydówką? Tak. Ja mam zdjęcia, ona najprawdopodobniej była ochrzczona i była u komunii, bo mam zdjęcia jej. Ja się jej pytałem się, chodziła jej do kościoła? Tak, bo wszystkie dziewczyny chodziły do kościoła, było wesoło i tylko towarzyskie spotkanie w takim. Ale z mamą Beaty to była niespodzianka mojego życia największa. Jak ona się ujawniła, ta niespodzianka? Kiedy Nasz syn, to było parę lat temu, przed 2019 roku, on sobie zrobił ten DNA badanie, bo on zawsze był taki, chciał wiedzieć na temat rodziny i co dokładnie się dzieje, i on zrobił. Potem on poprosił nas, czy my byśmy mogli sobie zrobić On znał wyniki swojego DNA. I co to były za wyniki? Wiesz, on powinien mieć 50% od ojca i 50% od matki. Bo pana oboje rodzice są Żydami. Tak, a u niego wyszło, że on, nie wiem, 83-86% Askenazi Jewish. Dlatego on prosił nas, żebyśmy zrobili. U mnie wyszło, że ja miałem 99-100% powiedzmy Askenazi Jewish, a u Beaty wyszło, że ona ma, nie wiem, 56 ileś Askenazi Jewish. Żeśmy się zastanawiali, ja z mojego punktu widzenia wiedziałem, że to nie może być 25%, bo to tak genetycznie nie działa, że to musi być, ona dostała minimum 50% od jednego z rodziców. I wiedzieliśmy, że w 100% to nie było od ojca, bo a mama nigdy nie mówiła, co się. Myśmy się czasami pytali, jaka była jej młoda. A moi rodzice mieli dużą posiadłość, jeździłam na koniach i nigdy nie mówiła na ten temat, tak to zmywała w pewnym sensie. Nigdy nie była i myśmy nie byli może tak zainteresowani, żeby się dowiedzieć, jak tam dokładnie było. Ale pamiętam, że jak myśmy potrzebowali jej oryginalną metrykę urodzenia, ona się urodziła w miejscowości Kowel.
która jest obecnie na Ukrainie, a kiedyś należała do Polski w 1916 roku. W tym czasie w Kowel mieszkało może 23 000 osób, z tego zdaje się 19 000 to byli Żydzi, ale jej rodzina się przeprowadziła do Warszawy jeszcze przed wojną. Jej rodzice, dziadkowie, z tego co myśmy wiedzieli, mieli jakiś biznes większy w Warszawie i myśmy doszli do wniosku, ona z domu miała Siekierska się nazywała, mama Beaty. I myśmy doszli, jak myśmy szukali jej oryginalnej metryki po wszystkich parafiach, nigdzie nie można było tego znaleźć. I ona wojnę przeżyła z ojcem Beaty, który był 14 lat starszy od niej. Tam było parę, 2 czy 3 inne pary, z którymi oni byli zaprzyjaźnieni. Jedna była dziewczynką troszeczkę starszą i my do tej pory, ja jestem z nią w kontakcie i jak się wyszła ta historia, to ja z nią rozmawiałem i się pytałem, jak oni tam przeżyli, co rodzice Beaty, jak to było, co ludzie mówili na ich temat, ci znajomi. Wszyscy mówili, że ojciec Beaty uratował życie mamie Beaty. Się pytałem, dlaczego? Bo ją wyciągnął z Warszawy. Potem w następnych konwersacjach poruszyłem sprawę pochodzenia. Czy ktoś mówił z waszego towarzystwa, że ona jest Żydówką, czy nikt nic nie mówił, ale ludzie szeptali. Wiesz, nikt nie chciał powiedzieć, wiesz, żeby to się nie rozniosło i dlatego myśmy doszli do wniosku, że te geny przyszły od mamy Beaty. Jak Beata myśmy się o tym dowiedzieli, ja mówię, Beata, mówię, teraz ci robimy bat mitzwę. Wiesz, dziewczynki my zrobimy duże party tutaj u nas w domu. No, to był taki żart. Ale olbrzymia ilość naszych znajomych i mamy do tej pory w Nowym Jorku masę znajomych. Jak myśmy organizowali jakąś tam imprezę, to u nas w domu było może, nie wiem, 120 osób, ale wszyscy traktowali Beatę, mimo że wiedzieli, że ona dla nich była nie Żydówką, ją traktowali zupełnie tak, nie wszystkich tak traktowali z tego towarzystwa. My osobiście, myśmy wszystkich i do tej pory wszystkich traktujemy na bazie, kim oni są, a nie w co wierzą. Opowiedzieliśmy historię ze strony pana matki, nawet teściowej i pana żony. To jeśli jeszcze ma pan siły, jeżeli może... Ja mam dużo energii. Cieszę się, bo w ogóle nie dotknęliśmy wątku pana ojca. Mój ojciec skończył, ja nie wiem dokładnie jaką szkołę w Wilnie, jakąś techniczną szkołę i potem studiował i po wojnie
jak wrócił do Warszawy. Ja pamiętam, że mój ojciec ciągle się uczył, ciągle studiował. Mój ojciec pracował, z tego co ja pamiętam, większość czasu, których ja pamiętam, w Instytucie Organizacji Przemysłu Maszynowego. W Instytucie Przemysłu on miał stanowisko, które się uczył na Politechnice, dostał tytuł, nie wiem, inżyniera, magistra, ale zawsze był pochłonięty nauką. I on był specjalistą od w organizacji stanowiska roboczego przy pracach ręcznych. Było stanowisko robocze, jak to ustawić, żeby to było najbardziej wydajne, żeby to troszeczkę skrócić, to opowiadanie. Przed wyjazdem z Polski on miał już wydrukowaną pracę doktorską. Pracę doktorską w tej dziedzinie. No i oczywiście nie mógł tego bronić, on został wyrzucony z pracy, on został w marcu wezwany był wezwany czy na zebraniu partyjnym wszystkich pracowników zwołali. Mój ojciec nigdy nie był w partii, mimo że go prosili i mimo że nasza stopa życiowa mogła się 2 razy polepszyć, gdyby mój ojciec wstąpił do partii. Oni nigdy, tak tak był nasz dom, oni nigdy na to by się nie zgodzili, ani się nie zgodzili. Zapytali się ojca, co twój syn z Politechniki robił w czasie tych demonstracji. Ojciec odpowiedział, nie mam syna na Politechnice. Ale go wyrzucili z pracy, potem dostał jeszcze inną pracę po jakimś czasie, po krótkim czasie i tam byli bardzo z niego zadowoleni, ale też przyszło od góry jakieś, nie wiem, nie rozporządzenie, jakaś dyrektywa, żeby nie dać podwyżki, żeby tam jakieś, także to było nieprzyjemne, ale po przyjeździe do Stanów, co mój ojciec zrobił dla własnej satysfakcji. On zaczął tutaj pracować i pracował w takiej małej firmie, która produkowała jakieś części do czegoś i w quality control, jak to się mówi, sprawdzał, czy to jest poprawnie zrobione według wykresów i tak dalej. Ale dla własnej satysfakcji on skrócił tą pracę i ją opublikował. Przyjęli ją do publikacji w najbardziej prestiżowym magazynie w tej dziedzinie, które się nazywało Method Times and Measurement, takie matematyczne ujęcie roboczego stanowiska pracy. Tam są wykresy i matematyka, która mimo, że ja to studiowałem, są ponad moją głowę i zrobił to dla własnej satysfakcji i to wszystko. Ubolewał nad jedną rzeczą, że stracił emeryturę, nie mógł jej odzyskać. Się starał, ale nieważne. Także moi rodzice, moja mama zawsze mówiła, że wszystko, co oni mieli w Ameryce, to naprawdę byli usatysfakcjonowani z ich życiem
Jedyny problem to było zdrowie mojej mamy. I to jest jedyna rzecz, nad którą ona ubolewała. Ja miałem tą satysfakcję, że jak ona się rozchorowała, ja pracowałem w laboratorium, byłem dyrektorem laboratorium chemicznego w dużym szpitalu. Ja jej robiłem wszystkie testy co pół roku i kiedyś zrobiłem testy, wszystko było dobrze, ale następnym razem wszystko było podwyższone i... Kiedy? To było w 76 roku. Czyli prawie 10 lat po pierwszym nowotworze. 7 lat. To było 7 lat. Ona 7 lat po tym i wtedy na ten nowotwór nic nie można było zrobić, ale ona była pielęgniarką, ja jej musiałem mówić prawdę, nie mogłem jej oszukać ani nic. I ja jej zrobiłem te wszystkie testy, powiedziałem, pierwsza sprawa, musimy za tydzień powtórzyć wszystko. Może się pomylili w laboratorium, myśmy robili 5 milionów testów rocznie wtedy i ona zrobiłem tydzień później, to było jeszcze 2 razy wyższe, to żeśmy ją wzięli do lekarza i on zarządził tam MRI bone czy CAT scan, potem wszystko wyszło dobrze, potem wątrobę. U mnie w szpitalu, na tym samym piętrze, gdzie było moje biuro i laboratoria, to ja pamiętam, moja mama wyszła po tym liver scan i mówi, ten lekarz nie chciał mi powiedzieć, powiedział, że mojemu lekarzowi da te wszystkie wyniki. Ona mówi, powiedziała, że jest niedobrze z tym. Ja mówię, wiesz, takiej sprawą tobie nie może. Ona mówi, ja leżałem na stole, ja wszystko, patrzyłem się cały czas na monitor i wszystko widziałam. Także i potem w szpitalach w Ameryce robią takie doroczne badania wszystkim pracownikom. I przyszedł czas, w bardzo krótkim czasie zrobili jej badanie i wezwali ją do dyrekcji tych pielęgniarek. Mówią, ty zobacz, jakie są twoje wyniki, ty się nie martwisz o to, czy ty wiesz o tym. Ona mówi, wiem. Się nie martwisz o to? Ona mówi, no, mam bardzo dobrych lekarzy i mam 2 dzieci, którzy córka jest lekarzem i mój syn. Powiedziała tak, mam 2 doktorów dzieci, to oni się za mnie martwią, to ja się nie muszę martwić, ale jej nie pozwolili pracować. Poprosiłem tego lekarza, którego dobrze znam, żeby napisał list do tego nursing, do tego biura, żeby jej pozwolili pracować, i ona pracowała do czasu, jak naprawdę nie mogła już więcej pracować. Mniej więcej 3 miesiące przed jej odejściem ona zrezygnowała z pracy, żadne tam disability i nie chciała żadnych koleżanek, nikogo widzieć. Mówi, nie chcę, żeby mnie moi znajomi pamiętali, jak moje ciało jest zniszczone przez chorobę, żeby mnie pamiętali taką, jak zawsze byłam. Ja miałem tą satysfakcję, że ja sobie brałem długi lunch, bo mogłem sobie na to pozwolić, 2–2,5 godziny. Przychodziłem do niej do domu, jej robiłem lunch, ona już leżała cały czas, leżała i mogłem z nią siedzieć i rozmawiać na różne tematy i być z nią. I wtedy namawiałem ją, żeby poszła do szpitala, bo nawet mojej siostrze powiedziała, gdybyś ty wiedziała,
zawsze mówiła, ja się śmierci nie boję, ale nie chcę cierpieć, nie chcę tego bólu. Mojej siostrze powiedziała, mówi, gdybyś ty wiedziała, jak ja się męczę, to byś mi coś dała, żeby to skończyć. Ale w końcu ja mówiłem, chodź, pójdziemy do szpitala. Absolutnie nie chciała iść do szpitala. Mówię, oni to zrobią, za 2 dni będzie to samo i to, ale w końcu może 3 dni przed śmiercią ją namówiłem, żeby się zgodziła pójść do szpitala i się zgodziła i lekarze w szpitalu i pielęgniarki naprawdę dali jej niesamowitą opiekę ze względu na mnie. Ja pracowałem w tym szpitalu, ja tam wszystkich znałem i byłem w dobrej komitywie z rezydentami, z wszystkimi, także i tak to się... Ale zmarła w szpitalu. Zmarła w szpitalu, moja siostra przy niej była. I na jej pogrzeb, mimo że to był sierpień, ludzie byli na wakacjach, przyszło przynajmniej 120 osób, może więcej. Także... Też środowisko prawdopodobnie to bundowskie. Część bundowskie, tam ludzie z mojego szpitala, pracownicy i znajomi wśród tej emigracji. Czasami jak się nie zna rodziców, to żeby dać respekt dla tych, którzy odchodzą, to wspomagamy jeden drugiego. A pana ojciec kiedy zmarł? Mój ojciec pracował do 79 roku. W 79 roku pracował w Queensie. Zadzwonili do mnie z jego pracy, że on się źle czuje i że tylko prosił, żeby do mnie zadzwonili. Ja wskoczyłem w samochód i pojechałem samochodem tam do jego pracy. Zobaczyłem, że on siedzi na krześle i nie czekałem nawet na karetkę pogotowia, ale wziąłem ojca na ręce, wsadziłem go do samochodu, zadzwoniłem, już miałem wtedy jeden z tych pierwszych komórkowych telefonów, zadzwoniłem do szpitala, do pogotowia, że przyjeżdżam, przywożę z ojcem, przyjeżdżam z ojca, że i oni już tam na mnie czekali i go przywiozłem w czasie, jak on jeszcze był w czasie ataku serca. Nie wiem, czy to jest taka prawda. Ci lekarze powiedzieli mu, że ja jemu uratowałem życie, oni mu uratowali życie, że nie czekałem na ambulans, tylko podjąłem szybką akcję. On był w szpitalu. Ja pamiętam, to było też taki wątek, w niedzielę już mieli go wypisać. Siedziałem w kafeterii, nie kafeteria, to był coffee shop. Tam były kafeterie i coffee shop. Coffee shop to tam trzeba było takie bardziej eleganckie. Kafeteria była dla wszystkich pracowników i siedziałem tam w niedzielę, pamiętam do tej pory, z jakimiś lekarzami. Bo ja, to jest moja personality, się uważałem, że jestem równym z wszystkimi. Z dyrektorem szpitala, czy z ordynatorem. Żaden z innych menadżerów nie odważyłby się dojść do stolika i usiąść z ordynatorem medycyny, czy ordynatorem surgery. Chyba że go w jakiś sposób tamten poprosił. Ale ja
się czułem zawsze równy z wszystkimi i siedziałem tam z nimi, coś żeśmy rozmawiali i oni mnie się coś tam ogłaszali, ja nawet nie słyszałem, oni mówią: Alex, czy ty słyszałeś kod? Ja mówię: nie. Mówi: w pokoju 813. Kod to jest zatrzymana akcja serca. Ja tam poleciałem na te 8. piętro i to był pokój mojego ojca i on był już gotowy do wyjścia ze szpitala. Wszedł lekarz, go zbadał wszystko i potem weszła pielęgniarka. 10 minut później on leżał bez akcji serca i oni go przyprowadzili do normy. Potem w nocy miał jeszcze jedną zapaść i następnego dnia już leżał, zupełnie na nic nie odpowiadał. I ten mój lekarz, dobry znajomy, znakomity lekarz, który był moim kardiologiem przez 40 lat. On mi mówi: trzeba mu dać szansę, trzeba mu dać szansę. W międzyczasie przyleciał jego brat z Izraela. I on w końcu, ja powiedziałem temu lekarzowi, że jemu przeszkadza chyba ta rura, do oddychania, i oni wyciągnęli i on wyszedł ze szpitala. Stracił całą krótką pamięć. Bo krótka pamięć jest w tych komórkach zewnętrznych. Jak one są niedotlenione, to się traci. I mój ojciec żył jeszcze 10 lat. Ci sami lekarze. Jak wy byście z nim rozmawiali, to może by zadał te same pytanie, czasami 2 razy. Się dużo rzeczy nauczył sobie, pamiętał te stare rzeczy, ale tych nowych nie bardzo. I tak było z moim ojcem. Zmarł, jak miał 89 lat. Z pana matką poznali się jeszcze w Wilnie? O, tak. Ja mam zdjęcia jeszcze z Wilna. Jak oni byli młodzi. I on pojechał do Warszawy przed nią, czy po niej? Do Warszawy oni razem się... Oni chyba razem pojechali do Warszawy. Ona do szkoły, a on do pracy? Czy na studia? Może na studia. Nie mogę tego dokładnie powiedzieć, bo ja wiem, że mam zdjęcia, gdzie oni razem są w 30, nie wiem, 4 roku, czy... To już w Warszawie? W Warszawie. No i jest pana brat zaraz. No, mój brat był świadkiem na ślubie ich. Moja mama była już w ciąży. Tak. Także... Rozumiem, że kiedy państwo wróciliście już we piątkę do Warszawy, zamieszkujecie najpierw tam epizod Otwocki, potem Elektoralny. Tak. I Elektoralna jest tą do końca, ulicą. tak. Co to było za mieszkanie? Myśmy mieszkanie, tam były 2 pokoje z kuchnią, jedna sypialnia, te mieszkanie było podzielone, kiedyś na tym piętrze były tylko 2 mieszkania. Te mieszkanie było podzielone, te piętro, tam zrobili z tego 4 mieszkania. I myśmy mieli łazienkę,
była jedna sypialnia, były dwie sypialnie, kuchnia, dwa duże korytarze i łazienka i przedpokój taki mały. Na tym piętrze mieszkali Smolarowie. Nie wiem, czy pan zna to nazwisko. Ja mój brat dawał temu Halikowi korepetycje. Ja się bawiłem z tym Gienkiem. On był dobrym kolegą w tym czasie. Potem oni się przyprowadzili na Mokotów. Nie będę takich detali opowiadał. Nie wiem, czy to się nadaje do publikacji. Nie w tej chwili. Czyli mieszkaliście na Elektoralnej i tam też chodził pan i siostra do szkoły? Do przedszkola i do szkoły. To była TPD szkoła, potem pierwsza szkoła tysiąclecia w Warszawie, która do tej pory istnieje. Gdzie? Na Elektoralnej. Ja zawsze się śmieję i mówię, że miałem ciężkie dzieciństwo. Poszedłem pod górę do szkoły i wracałem tą samą drogą i też było pod górę. Co to znaczy? To był taki żart. Jak się idzie tą samą drogą, to nie może być pod górę w obie strony. To dlaczego pod górę pan wracał? To dlaczego ten nie... No to że nie było tak łatwo. A mogę zapytać o sytuację, no funkcjonujecie najpierw w przedszkole, potem szkoła. W zasadzie no to jest dosyć ciasno mimo wszystko, bo 3 osoby jako dzieci mieszkacie w jednym pokoju. Okej. Myśmy mieli, rodzice mieli tapczan w tej większej sypialni i tam były 2 łóżka dla dzieci i myśmy tam spali ja i moja siostra w jednym, a ja w drugim łóżku. Tam po środku była szafa, a w tym drugim pokoju tam było biurko mojego brata i tam był stół i tam była taka rozkładana amerykanka, a w kuchni była taka alkowa, gdzie tylko w zasadzie łóżko tam było i tam mój brat spał. Ale potem jak mój brat wyszedł z domu, to ja się tam przeprowadziłem w kuchni, przy kuchni. Nie wiem przed wojną, jaka była funkcja tego miejsca, najprawdopodobniej dla gosposi, czy... Służbówka. Służbówka. Rozumiem, że z rodziny pana ojca nikt nie przeżył. Z rodziny mojego ojca przeżył ten brat, który był w Izraelu, w partyzance, i jeden brat, który znalazł się, młodszy brat, który znalazł się w Rosji, w Moskwie, ale on miał bardzo poważne problemy zdrowotne i on został, tam się ożenił z Rosjanką i mój ojciec z moim bratem go odwiedzili może w 1956 roku i on potem zmarł. Ja pamiętam, on miał córkę, która nas odwiedziła w Polsce. I to jest... A poza tym z jego rodziny więcej nikt nie przeżył. Brat, który przeżył i później mieszkał w Izraelu, rozumiem, że później tam wyjechał. On wyjechał w 1948 czy 1949 roku. Czyli zagładę przetrwał tu? Tak, on był w partyzance gdzieś w Wilnie i on tam poznał swoją żonę, tą Simę.
ta, która napisała ten artykuł, który panu pokazałem o teatrze w Wilnie. Czyli przetrwał zagładę na terenach, tutaj okupowanych. Drugi brat przetrwał w Związku Radzieckim, reszta rodziny zginęła. I nikogo więc z rodziny wokół siebie w dzieciństwie nie mieliście? Nie, tylko ze strony matki. nie. Ojciec miał jakiegoś dalszego kuzyna w Mińsku. Białoruskim? Tak. Myśmy go kiedyś odwiedzili, ale to był bardzo sympatyczni ludzie, ale nie było z nimi specjalnego kontaktu. Czyli w zasadzie pana ojciec nikogo tu nie zostawiał, bo pana matka zostawiała siostrę. Tak. Bo siostra nie chciała wyjechać, znaczy najprawdopodobniej nie wiedziała, jak się jej ułoży. I ona była kimś tutaj w Polsce, w Warszawie. Nic już jej właściwie nie trzymało, bo miała rodzinę, miała znajomych, była u nich na przełomie 67-8. Ona była, myśmy już tam byli, ja pamiętam 100%. Ja mam zdjęcia z nią, ona czasami się troszkę zajmowała naszym synem. To musiało być, nie wiem ile on miał wtedy lat, ja musiałbym na tych, ale definitywnie ona była w tym czasie, jak myśmy już byli. No tak, ale też tuż przed swoją śmiercią, bo zmarła zaraz na początku lat 70., ale... Problem był taki, że ona mi się wydawała, że ona wiedziała, że jest chora. Ona wiedziała, że jest chora, bo ja znam jeden element, że ona przedtem była w Wilnie u swojej siostry. Tam się coś takiego wydarzyło, że ona musiała wiedzieć, że ona jest chora. Co się mogło wydarzyć? Że ona miała poważny krwotok Ale kluczowe jest to, że naprawdę nie wygląda na to, że Luby Blum-Bielickiej sprawy zawodowe już nie trzymały tu, ponieważ ona straciła pracę, chyba w okolicznościach bardzo nieprzyjemnych. Tak. Jeszcze przed marcem. Tak. W tamtym okresie już wyjechała w taką podróż amerykańsko, chyba kanadyjską. Tak. Ale z całą świadomością pozostała w Polsce. Razem z synem. Tak. I Aleksander dopiero kilka lat po jej śmierci opuścił... Aleksander zmądrzał kilka lat po jej śmierci, bo Aleksander, nie wiem, czy powinienem o tym mówić, bo zmarłych się źle nie powinno się źle mówić, ale Aleksander był genialnym chemikiem. On budował rafinerię w Płocku i tak dalej, ale był zapalonym komunistą. Ja miałem z nim różne dyskusje. On mi tłumaczył, jak dobrze jest w Związku Radzieckim. On nawet, jego żona była ze Związku Radzieckiego. Ja mówiłem, Olek, ty mówisz, że jest tak dobrze, dlaczego nie przeprowadzisz się tam? To były nasze dyskusje. Masz możliwość tam zamieszkać, nie? A po wydarzeniach marcowych w rozmowie z moim ojcem, jak mój ojciec mu mówił, zobacz,
co się ze mną stało, to wujku, jak się rąbie drzewo, to drzazgi lecą. To była jego odpowiedź, którą nie była ładna odpowiedź na te problemy. Ale moja siostra jest w kontakcie z jego żoną, zginął. On też miał duże problemy zdrowotne i tak dalej. Nie wiem, wie pan, to państwo znacie więcej tej odpowiedzi. Wydaje mi się jednak, że to pozostanie Aleksandra i Giny w Polsce, były też dzieci. Wydaje mi się, że to by mógł być pewien powód, dla którego Luba nie zdecydowała się na wyjazd. Ja nie jestem pewien, czy ona była w tak dobrym kontakcie z nimi, ale mi się wydaje, że to nie jest. Ale Oleg potem zobaczył, że trzeba wyjechać. No właśnie, historia tego mieszkania i rzeczy, które tam zostały zgromadzone przez rodzinę, która wyjeżdżała w takim chyba mniej oficjalnym. Te przedmioty, które wskazali pana siostra, otrzymała od właśnie to jest ten wątek właśnie niektórych przedmiotów, które też tam mimo tego otrzymania przez pana siostrę wskazanych przedmiotów jednak też zostały później znalezione, między innymi apteczka Luby Blum-Bielickiej i fantastycznie one się znalazły też w naszym... taka do strzykawek, tak się dezynfekowało strzykawki w tym metalowym. Zupełnie niesamowita rzecz, więc, że w zasadzie całe te pamiątki po Lubie Blum-Bielickiej pochodzą w naszej kolekcji tak naprawdę z kilku źródeł. Tak. Od pana, w pana materiałach były też właśnie te Luby Blum-Bielickiej listy do niej, widelec, który był pana widelcem, pana dokument podróży z 1969 roku, z lutego. Dodatkowo właśnie w książkach, które pozostały po Aleksandrze, czasami właśnie znajdowały się kartki pocztowe. One też do nas właśnie trafiły razem z apteczką, z innymi pamiątkami. Jest też fantastyczna darowizna właśnie takiej aktówki, którą przekazał Lubie Blum-Bielickiej Guzik, Dawid Guzik, który zaraz później zginął w wypadku samolotowym w Pradze tuż po wojnie. Tak. Dodatkowym aspektem jest jeszcze Franciszka Oliwa, której pamiątki znowuż współpracowniczka Luby, po której pamiątki też gdzieś ocalały i trafiły z rąk do rąk, ostatecznie trafiły do naszych zbiorów, współpracowniczka Luby Blum-Bielickiej. Pana broszka, przypinka, pana matki, która z gruzów trafiła do rąk pana matki, potem do pana siostry, a potem do naszej kolekcji. Bardzo ciekawa, pani Awiwa Blum przyjechała tu i pokazałem jej papiery właśnie znalezione w domu po Aleksandrze, w jakichś książkach, w rzeczach, które zostawili, zupełnie przypadkiem ocalone i trafiły do nas. Pokazuję jej, bo nie wiem co to jest, wypracowanie jakieś, dziwne takie, ale zachowane, przekazane, ocalone. To moje z 1945 roku, z wiosny, czyli jeszcze z okresu, kiedy się ukrywały z matką, mimo że weszła Armia Czerwona i pani, to moje imię i nazwisko, kiedy się
Ja nie pamiętam teraz jakie nazwisko. Kowalski. Moja mama była Waleria. Nie pamiętam dokładnie, mój brat wie dokładnie pod jakim nazwiskiem moja mama figurowała w czasie wojny. Czy orientuje się pan, czy ona miała wtedy kontakt z pana ojcem? Miała kontakt, odnalazła po wyjściu z getta, zdaje się, już bliżej końca wojny. No pewnie jak już przeszły był front. Tak. Tak mi się wydaje. U mnie w domu, tak jak poprzednio mówiłem, bardzo mało się mówiło na temat wojny, na temat przeżyć moich rodziców i mojego brata. Ja wiem, że dużo ludzi z tej naszej emigracji nie wiedziało nawet o swoim pochodzeniu. Myśmy dokładnie wiedzieli, co jest. Myśmy co roku były obchody powstania w getcie warszawskim. Myśmy ani jednego 19 kwietnia nie opuścili. Myśmy zawsze tutaj byli z rodzicami. To nie było do wyjazdu. I to jest... Ja nawet kiedyś to zostało w naszej pamięci. Ja na przykład kiedyś na Facebook, do tej pory mam, czasami zmieniam mój wizerunek, to mam pomnik, ten płomień na tym jednym z tych zniczy, jak się pali, to on jest, jak coś się wydarza, to zawsze przeskakuje na to. Także ja dokładnie wiem, kim ja jestem, gdzie się wychowałem, jak się wychowałem. Jest taka ciekawostka, to jest teraz właśnie na ten temat. Beaty stan zdrowotny jest taki, że ona potrzebuje pomoc, że ja potrzebuję pomoc, żeby jej zapewnić jak najlepszą pomoc, jaka może być. I ja mam do pomocy, mam takie 3 panie, które są mają obywatelstwo amerykańskie, są długo w Ameryce i one dla mnie pracują. One mają swój pokój. Teraz jak mnie nie ma, to są 2. Każda ma swój pokój, mają łazienkę, mają... I jak ja je przyjąłem do pracy, to im od razu... One są z Polski oryginalnie. Od razu im powiedziałem, jakie jest moje pochodzenie. One są bardzo religijne. Dla mnie to nie ma żadnego znaczenia, ale często rozmawiamy na różne tematy. I ja im wytłumaczyłem, raz mnie u jednej, jak ja pracowałem u tej Żydówki. To jest dla mnie niepotrzebne, bo nie mówię, że ja nigdy nie mówię u tej katoliczki, czy u tej, ale ja im wytłumaczyłem, mówię, gdyby twoi rodzice byli innego wyznania czy coś,
to ty byś była na moim miejscu, a ja bym mógł być na twoim miejscu. To jest zupełnie przypadkowe. I ja im dałem dokładne wykłady na temat muzeum, na temat wszystkiego, co tutaj się dzieje. I dałem, co się w czasie wojny działo, dałem im dobre wykształcenie w tej dziedzinie i one są bardzo, bardzo pomocne dla mnie i ja im zapewniłem bardzo dobre warunki u mnie i to jest i tak to jest. One są naprawdę bardzo religijne i dla mnie to jest, nie ma żadnego znaczenia. Jak pan teraz przyjechał do Warszawy, poszedł pan na kwaterę bundu, rozmawialiśmy o pomniku. Często pan przyjeżdża do Polski i chodzi pan na ten cmentarz? Ja byłem w kwietniu w Polsce. W zasadzie technicznie mówiąc, jak ja potem byliśmy, kiedy zaraz po pandemii w 21 roku byliśmy już. Moja żona, byliśmy z żoną wtedy, ona zaczęła troszkę chorować, ale żeśmy razem przylecieli. Potem nie mogłem ze względu na nią wyjechać, jej zostawić, dopóki nie zorganizowałem sobie dokładnie to, co potrzebowałem w domu. I byłem i wyjechałem. Ja to nazywałem, żeby przewietrzyć sobie moją głowę. Taki nawet szybki wyskok. I tu do Polski? Do Polski, tak. Bo ja mam tutaj przyjaciół, Lonię i Krysię. I chodzimy, szukamy dobrych restauracji, rozmawiamy o różnych sprawach. Jak myśmy wyjechali z Polski i Beata miała obywatelstwo polskie. Zmarł jej ojciec w 1981 roku. Myśmy nie mogli pojechać do Polski, bo Beata nie miała obywatelstwa, miała jeszcze polskie obywatelstwo, tak żeśmy się bali, że ona wróci do Polski, to jej nie wypuszczą. Próbowaliśmy się rzec z polskiego obywatelstwa. To też była taka ciekawa historia, bo żeśmy poszli do konsulatu polskiego i się zapytali, w jakiej sprawie. W sprawie, że ona chciała się rzec obywatelstwa, to niech państwo usiądą i zaczekają. I ludzie wchodzili i wychodzili, a my siedzimy i czekamy. Ale tam był taki facet, miał w szarej marynarce, miał napisane służba bezpieczeństwa. No niby taki, ja go nazywałem człowiek ucho. Bo on chodził i widocznie w końcu do niego podeszłem i mówię, proszę pana, my tu już siedzimy, ludzie wchodzą i wychodzą, a my nic. A on po angielsku mówi, I don't speak English. No, I don't speak English. Tak powiedział. Ja mówię, przecież ja mówię do pana po polsku. Ale jego funkcją było słuchanie, co ludzie w tym. No i w końcu konsul nas przyjął. Też to była taka, a pani w jakiej sprawie? W takiej, chciałem się rzec obywatelstwa, czy ma pani? Mam paszport. Zobaczył, refugee. O, refugee, jak było prześladowanie religijne, społeczne albo polityczne. Ja się wtrąciłem
I powiedziałem, no to co, nie prześladowało się ludzi? On mówi, a pan w jakiej sprawie? Ja mówię, ja w sprawie żony. Nie wiem, czy sobie pan zdaje sprawę, że w Ameryce mąż i żona to jest ważna instytucja. To niech pan referuje. Ja pamiętam tę rozmowę do dzisiaj. Ja mówię, żona przyszła, żeby się zrzec obywatelstwa, a o żadne dodatkowe komentarze od pana nie prosimy. To jest to, co chciałem powiedzieć. No to niech pani napisze oświadczenie, jak pani się znalazła w Stanach, bo nie chcieli dokładnie wiedzieć, kto pomagał, jak pomagał. I żona napisała 12 lipca 1969 roku przybyłam do Rzymu. Tego dnia znalazłam się w Nowym Jorku i się podpisała z poważaniem. I to wszystko. Potem musieliśmy... Jeszcze on dodał jedną rzecz wtedy, jak ja powiedziałem, że w sprawie żony, on powiedział, niech pan referuje, bo jeszcze coś pan powie, to zaraz kogoś zawołam. Ja mówię, tak? I się bardzo przestraszył. Ale to były inne czasy niż późniejsze czasy, bo ślub mojego syna był zrobiony w konsulacie i wtedy obecna konsul zrobiła świetny ślub Piotrowi. Także, ale to była taka dygresja. I pana żona ostatecznie otrzymała obywatelstwo amerykańskie? Ona już miała obywatelstwo amerykańskie. Jej potrzebne było zrzeczenie się polskiego obywatelstwa. Ona już miała amerykańskie. On miała ale się bała pojechać. I pojechała? No myśmy musieli troszeczkę zaczekać, bo ja potem zadzwoniłem znowuż. Powiedziałem do Beaty, musimy tego konsula, muszą go zmienić, bo on jest taki bardzo agresywny. Zadzwoniłem do konsulatu i on mnie po głosie poznał. Mojego ojca poznawali po jego włosach, a mnie ludzie poznają po moim niskim głosie. Otrzymała? W końcu tak, oni się pytali, czy chcemy te życzenie na dzieci przekazać. Nie chcieli powiedzieć, że skoro ona jest obywatelką polską, to oni też mają obywatelstwo, ale chodziło o $300 od osoby, żeby wyciągnąć wniosek na nich też. Ale ja powiedziałem, dzieci jak będą miały 18 lat, to sami zadecydują, co chcą robić. Czy jest coś, o co powinniśmy dopytać jeszcze pana? Ja chciałem zapytać w tym kontekście, czy pan odzyskał polskie obywatelstwo? Ja nie. Nigdy ja mam zasady. Jedną dygresję mogę powiedzieć. Ludzie z tej naszej emigracji robili zjazdy w Izraelu. Taki reunion 68. Na jednym z tych pierwszych zjazdów było spotkanie z ambasadorem polskim. Ja tam nie chciałem na to iść, ale w połowie chyba tego zebrania wszedłem tam i słyszę, ci ludzie ze Szwecji narzekali, że nie mogą tego załatwić, że nie mogą tego załatwić, że ten jest to. Wszyscy narzekali, coś chcieli od tego ambasadora. Ja w końcu powiedziałem, że ja też muszę coś powiedzieć, bo nie podobało mi się, co ci ludzie, jakie oni wymagania mieli ale to w tym kontekście podniosłem rękę i mówię przedstawiłem, panie ambasadorze, ja jestem
nazywam się tak i tak, jestem biznesmenem, powiedziałem, że jestem biznesmenem w Nowym Jorku i mam propozycję do pana i do rządu polskiego i jakby mógł pan to przekazać dalej, że moja cała rodzina, jak wyjechała z Polski, to była zobowiązana kupić dokument podróży, którego ja posiadaczem jestem do tej pory. Żeby wykupić te wszystkie dokumenty podróży dla 5 osób, oni potrzebowali 25 000 złotych. I ja mam taką propozycję do pana ambasadora, żeby rząd polski, bo to już było po tych trochę zmianach, żeby wykupił ten mój dokument podróży po tej samej cenie, jaką myśmy zapłacili, bo moi rodzice musieli sprzedać cały dobytek, którego się dorobili, żeby to jeszcze pożyczyć pieniądze, żeby rząd polski wykupił ode mnie ten dokument podróży za te 5 000, tylko dodać inflację przez te wiele lat i dodać tam standardowe oprocentowanie. I to jest tylko taka moja propozycja. Wszyscy zaczęli bić brawo i ten ambasador powiedział: dziękuję, ja to przekażę do rządu, do władz. I moja odpowiedź była z poprzednich wypowiedzi pana ambasadora: jestem przekonany, że moja propozycja zostanie szybko zaakceptowana. No i to była taka mała dygresja. Ale to była prawda, że rodzice musieli, żeby mieć tyle, że te warunki ekonomiczne w mojej rodzinie nie były dobre. Moja mama jako pielęgniarka zarabiała najmniej, to były najniższe stawki, jako były. Ja pamiętam, że pod koniec miesiąca moja mama czasami musiała pożyczać pieniądze, żeby przeżyć do końca miesiąca. I to